Wróciliśmy na Cypr tylko po to. Przyjechaliśmy do kraju, który nie istnieje, żeby zobaczyć jedną rzecz. No dobra, kilka rzeczy, których nie udało nam się zobaczyć za pierwszym razem na Cyprze, ale ta jedna jakby najbardziej nas tutaj skusiła. Ale od początku. Gotowy, Łukasz? Patrz, jakie niebo. Wreszcie przyszedł ten dzień. Ekscytacja jest wielka, bo przyjechaliśmy tu tylko po to. Wiesz lub nie, ale cały czas mieliśmy to w głowach. Nie mogliśmy o tym zapomnieć. Śniło się nam to po nocach. To miejsce, to wyjątkowe miejsce. Ale żeby tam dojechać, musimy zrobić najpierw jeden przystanek, bardzo ważny przystanek. Mamy towar. Marchewki są zabezpieczone w bagażniku. Ustawiamy cel podróży. Zbliżamy się do granicy. Widać budki. Muszę wyłączyć kamerę. Łukasz poszedł załatwiać ubezpieczenie auta. Zaraz zobaczymy, ile to kosztuje. Czy była jakaś inflacja, czy koszt jest wyższy niż w zeszłym roku. Jest jeszcze taka mała porada. Ściągnijcie sobie mapy offline albo korzystajcie z jakichś map, które nie potrzebują internetu, bo na północy już nie będziemy mieli niestety sieci. Niezmiennie z nami od 100 lat. Bidon. On jest taki solidny, kurczę, przeszedł już swoje, trochę pobijany, ale wciąż żywy. Co masz? Ubezpieczenie 20 euro na 3 dni. Można na dłużej, wtedy wychodzi taniej. Za każdy dzień, wiadomo, nam 3 dni wystarczą. No i jesteśmy, moi drodzy, na północnej części wyspy, kraju, który nie jest uznawany przez żaden kraj na świecie poza Turcją. W sumie to jeszcze nie jesteśmy chyba w samym kraju, tylko to jest taka strefa jakby buforowa. Dawno nie widzieliśmy takiej ilości reklam przy drodze. Czujemy się trochę jak w Karpaczu. Już mamy muzyczkę turecką puszczoną. Wczuwamy się w klimat. Kto ogląda tureckie seriale w Polsce? Przyznać się. Moja mama jest jedną z tych fanek tureckich seriali. Nie napisze komentarz twoja mama i każdy, kto ogląda. Nie, ma zły pomysł. Każdy, kto nie ogląda, niech napisze komentarz. Każdy, kto nie ogląda, no to nie będzie komentarzy. Wszyscy oglądają? Mi się wydaje, że wszyscy napiszą. Tutaj są tureckie apteki. Kto wie, ten wie, dlaczego warto wpaść do tureckiej apteki. Zapraszamy na odcinek ze Stambułu. Doszliśmy do wniosku, że czujemy się tutaj trochę jak w Wietnamie. Może to brzmi dziwnie, ale w Wietnamie było bardzo dużo takich tworów, takich inwestycji jeszcze niezamieszkałych. Niektóre były już opuszczone, niszczejące. Tutaj jeszcze jest jednak większość tych takich nowych, ale tu jest mnóstwo nowych osiedli, nowych jakichś hoteli, mieszkań, willi, osiedla ogromne i to wszystko jest puste. Tutaj normalnie nikogo nie ma, ale mam nadzieję, że miejsce, do którego się wybieramy, wszystko wynagrodzi i poczujemy się jak w domu, między swoimi. Dlaczego w ogóle Cypr jest podzielony? Dlaczego jest północ? Dlaczego jest południe? Dlaczego jest strefa buforowa, którą zarządza ONZ? Jak to wszystko się zaczęło? Ja myślę, że na początek ważne jest powiedzieć, że ta sytuacja, cała ta historia jest tak skomplikowana, że to zrobimy bardzo mocne uogólnienie i uproszczenie, bo inaczej musielibyśmy tutaj zrobić osobny odcinek i to i tak nie wiem, czy by wystarczyło. Zaczęło się od tego, że Cypr był zamieszkiwany przez społeczność turecko-cypryjską oraz grecko-cypryjską. Ta społeczność turecka stanowiła około 18%. Czyli zdecydowana mniejszość. No i tak mocno uogólniając, doszło do sytuacji, w której Turcja stwierdziła, że ich obywatele pochodzenia tureckiego są dyskryminowani tutaj i że to upoważnia ich do interwencji zbrojnej. W międzyczasie jeszcze było obalenie prezydenta Cypru przez Cypryjczyków greckiego pochodzenia. Oni chcieli dołączyć Cypr do Grecji, na co Turcja też nie chciała za bardzo się zgodzić. Koniec końców doszło do inwazji tureckiej. Turcja przejęła około 37% całego Cypru.
Społeczność cypryjsko-grecka została wysiedlona z północy, stworzona została strefa buforowa. Do tej pory ona jest kontrolowana przez ONZ. To jest oczywiście w ogromnym skrócie, tutaj nie będziemy się w to zagłębiać, ale po prostu, żebyście wiedzieli, że jest taki konflikt, jest taka sytuacja. Napięcie wciąż jest. Jest to taki przykry obrazek, bo na granicy można zobaczyć opuszczone miasta, opuszczone domy. Społeczność cypryjsko-grecka została wysiedlona z północy. Na północ zostali przeniesieni wszyscy obywatele pochodzenia tureckiego. Jeśli chcecie zobaczyć więcej o mieście duchów, polecamy Wam nasz odcinek z zeszłego roku. Tam więcej na ten temat. Można sobie zobaczyć, jak to wygląda. A wygląda to naprawdę przerażająco i smutno. Tam zobaczycie, jak wygląda to całe opuszczone miasto. Naprawdę jak scena z filmu jakiegoś katastroficznego, albo nie wiem, apokaliptycznego, albo zombie. Nie ma nikogo, nie ma żywej duszy. Poza teraz wpuszczani są turyści, także no kilka osób zobaczycie, ale wszystkie budynki są całkowicie opuszczone. Niesamowite przeżycie. Jedziemy praktycznie przez pustkowie i aż dziw bierze, że Turcja była taka zachłanna i zabrała taką ogromną część wyspy, która pozostaje praktycznie niezasiedlona. Jedziemy przez pustkowia, stepy, pagórki. No w sumie jest to piękne, otacza nas natura, nie ma żadnych zabudowań, wieżowców. Poniekąd jest to fajne, ale no ciekawe. A na tej północnej części wyspy warto pamiętać o tym, żeby jeździć raczej przepisowo, bo ponoć często potrafią poustawiać jakieś fotoradary i później jak Wam pstryknie fotkę, to na granicy nie wyjedziecie z kraju, dopóki nie zapłacicie mandatu. Wciąż szukamy. Jezu, ja nie mogę w to uwierzyć. My jesteśmy po środku niczego. Za nami stado owiec. Ja się czuję, jakbym gdzieś cofnęła się w czasie, jakbym była w ogóle w innym wymiarze. Jest natura, skały. Łukasz będzie latał dronem, może z drona wypatrzy to, czego szukamy, bo póki co nie możemy znaleźć tego, po co tutaj przyjechaliśmy. Jezu, ale cute. A jak zawsze bronią tą małą, co nie? południowy zachód. O, ale cute. Muszę zrobić korektę do tego, co mówiłam przed chwilą, że dawno nie byliśmy na takich terenach. Ja teraz śmiem twierdzić, że ja nigdy nie byłam na takich terenach. Jedziemy, kilometry, po horyzont, dziewicze tereny, pagórki, wzgórza, łąki. Niesamowite to jest. Nie ma nikogo, jesteśmy tylko my I droga. i po prostu droga. Ale chrupie. Moi drodzy, to jest właśnie powód, dla którego tu przyjechaliśmy, bo słyszeliśmy, że są tutaj dziko żyjące osły, które można tutaj właśnie zobaczyć w setkach ponoć. Nam się udało w końcu znaleźć, ale wącha. No masz, nie będę Cię tak już trzymał w niepewności. Ja się boję, że nie będą za grube. To jest powód, dla którego tu jesteśmy. Dziko żyjące osiołki. Idziemy szukać ich więcej. Chciałbym znaleźć gdzieś tak nie na drodze, bo w naturze dziko żyjące to bym chciał je na łące jeszcze znaleźć, ale zobaczymy, czy się uda. Jako chcę coś powiedzieć. Co chcesz powiedzieć? Co chcesz powiedzieć do kamery? Co? Czekaj, spokojnie. Pojedynczo, panowie, pojedynczo. Moi drodzy, te osiołki wzięły się tutaj stąd, że podczas inwazji tureckiej część ludzi, która uciekała na południe Cypru, po prostu porzucili swoje farmy, było tutaj dużo farmerów, oni hodowali ziemię, ciężko w tamtych czasach było o traktor, konie były drogie, używano osiołków i porzucono też te osiołki za sobą, jak uciekali i zostały one tutaj same, dane na własny los, zaczęły odnajdować pożywienie i się tutaj zadomowiły. Ponoć są ich teraz setki, może nawet tysiące, my na razie spotkaliśmy kilka. Ale one do każdego auta normalnie zaglądają, zatrzymują te auta. One dobrze wiedzą, co się święci. No tak. No masz. No już, nie mam więcej. Odejdź. Ej, oplułeś mnie. Zabieraj głowę.
Zabieraj głowę! Jezu! Polizał ci szybę? Polizał mi szybę. Co mam teraz zrobić? Nic. A nie nagrywałeś, jak on mnie opluł. Ej. Drugiemu jeszcze muszę małemu dać. Ty, jaki mały. Mały masz. No już. Już jedziemy. Zjedli? Smacznego? One dobrze wiedzą, co robią, stojąc tutaj przy drodze. Ale nie wiem, czy to tak można karmić? Jest jakiś limit dla osła? Piszcie w komentarzach, bo nie wiem, czy warto te marchewki brać, czy nie. Ja się boję. Niektóre wyglądały tak, jakby miały zaraz pęknąć. Żaden nie pękł. Widziałeś gdzieś pękł tego osła? No ale dobra. Szewczyk Travel zwariowali. Przyjechali na Cypr tylko po to, żeby zobaczyć dziko żyjące osły. Uznaj to za szaleństwo, ale powiedz szczerze, że jest to widok niespotykany. Jezu, jak dużo ich jest. Ale zobaczcie, dziko żyjące osły i te, które są z dala od tej drogi, jedzą sobie naturalnie, jakąś trawkę sobie skupią. I Jezu, on jest taki mały. I nie mają takich wielkich brzuchów. No to jest niesamowity widok. Dziko żyjące osły w kraju, który nie istnieje. Nie spodziewałem się, że to zdanie kiedykolwiek usłyszę od Natalii. Pojawił się pierwszy delikwent i już koniec. Wytrącił. Oj, dupa, już koniec jest po nas. Otwieraj. Jezu. Osły są agresywne, czy nie? Ja nie wiem. Czekaj, bo ja nie mogę sobie poradzić. Jezu! Chodźcie od Natalii, chodźcie. Idźcie do Łukasza. Ojejku, jaki malunki. W ogóle tu jest jakaś taka ciekawa odmiana osła, bo ja jeszcze nigdy chyba nie widziałam takiego osła, który jest cały brązowy, a kiedy jest młody, jest czarny. Bo jest jeszcze niedojrzały. I po prostu ten mały jest taki słodki, chce jeszcze więcej mleczka, ta mama go odgania kopytem. A patrz, ile tam jest więcej tych osiołków. Więcej ich jest. Jejku, ile ich tu jest. Jak ładnie w ogóle wyglądają na tym klifie. Który jeszcze chce? Mały? Mały masz. A ty co mi to pukasz? Ty. Ostatnio to była, panowie. Nie ma więcej. Nie ma! Puste! Nie ma! Jezu, nie odstępują mnie na krok, panowie. Dajcie mi chwilę, chcę coś nagrać. Bardzo grzecznie jesteś. Tak. Sorry chłopaki, dajcie nam teraz coś nagrać, ok? Spoko? Zostawcie łapkę w górę. Wy też. Kopyto w górę. Kopyto w górę. Ale słuchajcie, te osiołki są naprawdę bardzo mądre. Powiedziałem, że nie mamy, pokazałem prosty worek, chwilę jeszcze za mną pochodziły i dotarło do nich, że marchewka się skończyła, pojadły i poszły sobie skubać dalej trawkę. Ale słodziaki. Żeby zobaczyć te dziko żyjące osiołki, musicie przyjechać na północ Cypru. Na sam koniec praktycznie tego cypla. Dopiero tutaj nam się udało je zobaczyć. Wcześniej troszkę krążyliśmy, troszkę jeździliśmy i nic. Widzieliśmy jednego gdzieś z daleka, Natalia myślała, że to koń. Bo ja się nie spodziewałam, że osiołki będą brązowe. Przeważnie, wiecie, są takie szare, a tutaj normalnie takie brązowe, jakaś inna odmiana. Turecko-cypryjska, grecka, turecko-grecka, cypryjska. Myślę, że tak. Polecamy tutaj przyjechać i zobaczyć to, bo to jest coś niesamowitego. Coś wyjątkowego. I w ogóle jest sporo takich fajnych miejsc, żeby zwiedzić i jest fajnie, bo nie ma takiego turystycznego tłoku, jest spokojnie, jest natura, piękne morze, zupełnie inny klimat. To nie są jakieś turystyczne miejsca, ale jest tutaj taki spokój. Także wynajmij auto i przyjedź tutaj, bo warto. Ej, osiołku, ale zejdź nam z drogi. Ale one uparte są, No. jak osły. I trzeba je omijać, bo Uparty się nie jak, ruszy. uparty jak osioł. O, tu teoretycznie są takie te, że nie powinny przejść, co nie? Takie barierki jakby. Masz tam tego, możesz nagrać, żeby dostał się jeden. Ale ten się wydostał. O matko, jak tu teraz wyjechać?
Oni chyba wyleciał głaz i pod auto wleciał i teraz nie mogą wylecieć, ojejku. Albo oni nawet nie zauważyli go i wjechali. Albo nie zauważyli, ojej. No i na północnej części wyspy uważajcie na kontrolę policji i na radary. Jest dużo radarów i jest bardzo dużo kontroli policji. Dzisiaj już chyba widzimy 4., 5. taką kontrolę drogową. Nas zatrzymali tylko raz, ale jest tego pełno co chwilę i stoją czasami z radarem, czasami sprawdzają tylko dokumenty. Zobacz, co jeszcze ciekawego można robić na Cyprze poza zwiedzaniem atrakcji. Film już wyświetla się na ekranie, więc kliknij i do zobaczenia tam. Cześć!